Nie ma chyba bardziej zapomnianej konsoli na świecie niż CDI od Philipsa. Wysoka cena sprawiła, że niewielu miało ten sprzęt na premierę, więc i siła nostalgii jest w zasadzie zerowa wśród konsumentów. Nie pomagają też materiały na internecie, które przedstawiają CDI jako potężne dziadostwo, ale bardzo często patrząc jedynie przez pryzmat gier na licencji Nintendo. Owszem, nie były to dobre gry, ale CDI ma masę świetnych tytułów, które do dzisiaj są ekskluzywami na tę konsolę, a które bardzo możliwe, że nigdy nie zostaną przez graczy odkryte, no bo kto by chciał kupować CDI w dzisiejszych czasach? Chyba tylko jakiś łysy desperat z denkami od słoików na oczach. Ale na początku kilka słów o historii. Gdy CDI zadebiutowało na rynku, dość szybko doszło do współpracy z firmą, której nazwa brzmiała SPC Vision. Choć na grach produkowanych przez tego dewelopera znajdziemy różne wariacje tej nazwy i jedynie człon SPC jest tym, który najczęściej się powtarza. Firma nie była duża, 10 deweloperów pracowało nad grami na konsolę, która na starcie była skazana na porażkę. 3 osoby z teamu postanowiły jednak stworzyć najlepszą grę na CDI. Platformer, który miał wyglądać przecudownie, a do tego gra miała ociekać ciekawymi pomysłami, piękną oprawą i dobrze ukrytymi gołymi cyckami. To co? Jesteście zainteresowani? Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o dekadę najlepszej gry na CDI, The Apprentice, a przy tym gry, której praktycznie nikt nie zna. Zapraszam. Tymi 3 osobami nie byli byle randomowi deweloperzy. Historię napisał Tim Moss, którego pracę doceniliście chociażby w 5 częściach God of War, gdzie pracował jako programista. Ponadto tytuły jak Journey, Flower czy The Order 1886 również powinny być wam znane, a we wszystkich paluchy maczał właśnie Tim. Na koniec mamy polski akcent, bo Tim pracował również w naszym łódzkim studiu Plastic nad demami Linger in Shadows oraz grą Datura. Drugi z kolei, Luke Verhulst, ma o wiele skromniejsze dokonania, ale pracował chociażby nad grafiką do Kroka, którego wciąż wiele osób doskonale pamięta. Trzecim najskromniejszym był Just Egmont, który opracował do gry muzykę. Jednakże patrząc na te 3 osoby widać, że była to ekipa z głową na karku i umiejętnościami. The Apprentice pojawił się na rynku w 1994 roku i jest podawany zazwyczaj w pierwszej trójce najlepszych gier na CDI i nie jest to bezpodstawne. To prześliczna platformówka z masą świetnych pomysłów, wybitną grafiką, piękną animacją i ciekawymi założeniami. Wszystko w tej grze się składa i tytuł też jest również bardzo trudny, ale przy tym niezwykle przyjemny w ogrywaniu. Historia opowiada o Marvinie, sługusie wielkiego czarownika Gandorfa S. Wandbernera III, który traktuje go jak najgorszego śmiecia. Już w intrze wiemy, że Marvin to typ, który jest niżej w hierarchii niż kot czy kruk. Czarodziej ogólnie to straszna pała i zmusza Marvina do wykonywania poniżających zadań, często posądzając go niesłusznie o wszystkie problemy. The Apprentice to platformer wertykalny, oznacza to, że zamiast iść w prawo lub lewo, pniemy się jedynie w górę, a każdy z poziomów symbolizuje jedną z wież zamku maga. Pomysł był świetny, choć nie nowy. W 1992 roku wyszedł podobny tytuł Captain Dynamo od Codemasters, oparty o podobny schemat. Niemniej, tego typu platformery nie były zbyt częste. Gra została podzielona na 6 wież. Każda składa się z 3 poziomów, walki z bossem i poziomu bonusowego. Twórcy jednak nie poszli na łatwiznę. Każda wieża oferuje inny pomysł na siebie, innych przeciwników, inną oprawę, ale i inną broń dla Marvina. Więc po kolei. Chciałbym wam pokazać kolejne poziomy, animacje i sprite'y, więc sorki, ale będzie tutaj jeden wielki spoiler, choć nie sądzę, aby ktokolwiek jeszcze w życiu w to zagrał. A więc... Pierwsza wieża to wieża średniowieczna. Marvin zostaje wysłany w celu znalezienia książki dla tej pały maga. Na Marvina czekają tutaj błazny na sprężynach, ziejące ogniem gargulce, topory spadające z sufitu, rycerze na koniach, armaty i doprowadzające do szału kapiące z sufitu krople z kwasem. Marvin ma swoją wierną różdżkę, którą może razić niemilców, zmiatając ich z planszy. Tutaj też zbieramy kolorowe klucze, które otworzą drzwi do przejścia dalej. Oprócz tego różne elementy, za które dostaniemy
dostaniemy punkty. Zanim omówię resztę poziomów, wyjaśnię co do czego jest. Iskierka daje nam nieśmiertelność na kilkadziesiąt sekund, a wróżka przyjmie na siebie jedno uderzenie, bo trzeba wiedzieć, że Marvin umiera od jednego strzała, więc gra dość szybko podnosi poprzeczkę w kwestii poziomu trudności. Szybko też się okazuje, że ta pała mag to też niezły zwyrol, bo więzi w każdej wieży jakieś młode dziewczęta w niewiadomym celu. Jeśli uda nam się przebić przez 3 poziomy, bossem jest tutaj rycerz, który strzela piorunami z oczu. Po każdym poziomie Marvin idzie spać i śni mu się poziom bonusowy. W zasadzie polega to na tym samym, parciu do góry wśród chmur i młodych dziewcząt pousadzanych w różnych miejscach. Jeśli zbierzemy litery układające się w słowo Magic, dostaniemy jedno ekstra życie. Drugi poziom przynosi zmianę mechaniki. Marvin przez przypadek wrzucił książkę do studni. Ta pała czarownik zamienia Marvina w żabę i również wrzuca go do studni. Tym razem zamiast piąć się w górę, będziemy płynąć w dół Marvino-żabą, unikając rekinów, ślimaków, statków, beczek. Bronią Marvina jest tutaj jęzor z umieszczoną na jego końcu pięścią. Zamiast kluczy mamy ciekawy motyw. Zbieramy małe rybki, które jeśli damy wielorybowi, pozwoli nam przepłynąć dalej, rezygnując z wypuszczania fontanny wody. Tak wiem, fontanna pod wodą. Logika rządzi. Dość trudnym bossem w tej wieży jest ośmiornica w wiadrze, której należy odstrzelić wszystkie macki. Przeszkadzają nam w tym kraby, które rzucają rybimi ośćmi. Trzecia wieża to wieża high-techu. Ruszamy odnaleźć kota, tej pały maga, który zniknął na własne życzenie i to Marvin musi położyć swoje życie na szale, aby się Rściucha odnaleźć. Tutaj zaatakują nas jakieś dziwne opancerzone żółwie, E.T., lasery, jakieś zielone gluty. Marvin może rzucać piłkami odbijającymi się od podłoża. Rolę kluczy pełnią litery T, które uruchamiają teleport. Pojawią się też tutaj kanały, którymi Marvin może przejść w wyższe miejsca. Bossem w tej lokacji jest wielki kot w zbroi. Czwarta wieża to wieża arktyczna i kolejna ciekawa mechanika. Każda platforma w tej lokacji jest śliska, przez co Marvin ma tutaj sporą bezwładność. Walczymy z fokami, reniferami czy pingwinami. Za broń służy nam krótkodystansowy pistolet zamrażający. Tym razem zbieramy klucze, które uruchamiają hydrant, którego zamarzająca woda otwiera dalszą drogę. Bossem tej lokacji jest Mors, który po każdym strzale z zamrażającego działa zmienia swój kolor. Fajny detal. Piąta wieża to wieża opuszczona, tudzież wieża horroru. Marvina zaatakują jakieś dziwne stwory z dyniowymi głowami i ociekającymi krwią toporami. Duchy, glisty, ale i pozbawić życia może go też wszędobelska lawa. Marvin ma tutaj łuk, którym może razić prosto, jak i pod kątem 45 stopni. Tutaj ponownie zbieramy klucze do drzwi, a bossem jest jakiś ptak z kiepem w japie. Ostatnia wieża to moment, w którym trzeba przyszykować spore dawki nerwosolu. To wieża zabawek. Tutaj atakują nas czołgi, wszędobelskie miny, misiaki rzucające piłkami. Marvin w tej wieży ma specjalny hełm ze śmigłem, na którym może latać i strzelać laserem. Tutaj musimy do perfekcji opanować bezwładny lot Marvina, aby ogarnąć temat. Rolę kluczy pełnią tutaj Oscary, które pozwolą przejść obok dinozaurów. Po co wyruszyliśmy do tej wieży? Ta pała mag zażądał swojego misia, więc ostatnim bossem jest dziewczynka, którą trzeba zatłuc, aby zabrać jej misia. Jeśli to się uda, gra zostanie ukończona. Choć The Apprentice wygląda bardzo sympatycznie, to poziom trudności jest morderczy, a za każdy błąd płacimy kolejnymi życiami. Trochę irytuje to, że nie do końca wiadomo, co jest platformą, a co nie, przez co dopóki tego nie ogarniemy, gramy trochę na czuja. Wkurza też to, że przeciwnicy zabijają Marvina nawet jeśli są na platformie powyżej, a ten dotknie ich czapką. To potrafi doprowadzić do szału. Bardzo kolorowa grafika, choć czytelna, często mocno utrudnia zobaczenie, na przykład w pierwszym poziomie, gdzie padają krople z kwasem. Jednak wciąż gra się w to wyśmienicie i dawno się tak dobrze nie bawiłem przy platformerze, zwłaszcza, że jak widzieliście z poprzednich akapitów, gra naprawdę stara się zróżnicować lokacje, abyśmy się nie nudzili. Oprawa The Apprentice to miód dla oczu. Piękne kolory, fajny design i Marvina i przeciwników, wszystko jest takie cukierkowe, a przy tym wysmakowane i miękkie w odbiorze. Również animacja zaskakuje swoją płynnością. Każda użyta broń ma inne animacje u przeciwników,
przeciwników, np. zamrażający pistolet, najpierw przeciwnika zamraża, a potem ten eksploduje w małe cząsteczki lodu. Cieszą oko śmieszne animacje, jak Marvin używa teleportu czy wchodzi do rury. Myślę, że gdyby tytuł zdobył popularność i pojawiłby się na innych platformach, byłby wymieniany jako jeden z najładniejszą oprawą, bo ta jak na rok 1994 robi ogromne wrażenie. Niestety, nikt o tej grze dziś nie pamięta. Tytuł ma też ukrytą Marvinową wersję gry w Invaders, od mała ciekawostka. No ale, obiecałem wam cycki, ale nie tylko cycki, bo i części niesforne też tutaj są. Otóż 11 lat po premierze jeden z deweloperów, niestety nie wiem który, podzielił się ze światem kodami, które odblokowywały ukryte animacje. I tutaj zaczyna robić się ciekawie, bo mogło to być protoplastą słynnego skandalu Hot Coffee z San Andreas. Gra po straceniu żyć pokazuje nam krótką animację Marvina, jak spada na niego miś panda. Ale jeśli macie szybkie palce i wklepiecie odpowiednią kombinację, możemy obejrzeć animality, czyli zamianę dziewczęcia w słodkiego zwierzaczka. Może to być krwawe fatality wykonane na kurczaku czy czymś tam. Oraz, uwaga, uwaga, kilka wersji nudality, gdzie dziewczęta, zwierz rozbierzemy do naga, eksponując nie tylko cycki, ale i części niesforne. Oczywiście pokazać wam tego nie mogę, ale kto jest dociekliwy, to sobie znajdzie screeny. The Apprentice to zapomniana perełka, wysokiej jakości platformer z piękną oprawą i ciekawymi pomysłami. Szkoda, że gra nie miała szansy wypłynąć dalej na powierzchnię. Nikt nie był zainteresowany portem tytułu na inne konsole i wielka szkoda. Dlatego The Apprentice to tytuł, który dzisiaj mało kto będzie chciał odpalić z kilku powodów. Gra nie działa za bardzo na emulatorze i do jej uruchomienia potrzeba konsoli. Co ciekawe, najlepiej z kartridżem wideo, bo wtedy gra oferuje jej lepszej jakości dźwięk. Co ciekawe, pojawił się pomysł stworzenia drugiej części i nawet prace były rozpoczęte, ale pomysł został skasowany, a szkoda. Z wczesnych screenów, choć wydaje się to wręcz niemożliwe, oprawa była jeszcze lepsza i bardziej kolorowa. Tak czy tak, The Apprentice sprawił mi masę radości, ale też mocno przećwiczył moją cierpliwość i umiejętności, bo tytuł jest takim Raymanem na CDI. Choć gra wydaje się sympatyczna i śmieszna, poziom trudności jest niezwykle wyśrubowany. Powiedziałbym, że polecam, bo polecam, ale to trochę nie ma sensu. Mało kto ma CDI, mało kto ma The Apprentice i mało kto zdecyduje się na kupno drogiego sprzętu i gry, aby samemu się przekonać. No ale okej, polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Link jak zwykle w opisie.